uwalniania. Tag, sztuka graffiti. Napisy uliczne i malowidła na murach, nowe rytmy muzyczne. Przedmieścia wielkich miast francuskich lat 80. kopiują wzory amerykańskiej subkultury miejskiej. Powinowactwo obu estetyk 10 lat później. Tag, sztuka graffiti. Nazywam się Rio. Mam 25 lat. Urodziłem się w Harlemie w Nowym Jorku w 1965 roku. Jestem malarzem, graficiarzem. Zacząłem robić tagi, gdy miałem 11 lat. A 3 lata później malowałem już w metrze. Podobało mi się to, że wszędzie można było zobaczyć moją ksywkę. Wchodziłem do metra i widziałem tysiące swoich podpisów. Inni ludzie też je widzieli. Chyba o to właśnie chodzi w tagach. Zrobiłem mnóstwo tagów. Rysowałem w kilku konkretnych liniach metra. Nikt nie mógł się ze mną równać. Często dopuszczałem się, jak to mówią, aktów wandalizmu. Ścigała mnie specjalna brygada ochroniarzy, którzy wypowiedzieli mi wojnę, ponieważ znali się na tagach i potrafili je czytać. Próbowali mnie dopaść. Ryzyko jest ważnym elementem tej zabawy. Dlatego nie przeszkadzało mi, że moje tagi są rozpoznawane, że narażam się na duże nieprzyjemności. Zresztą tagi muszą być czytelne dla wtajemniczonych. Inni graficiarze potrafią je czytać. Tagi robię dla siebie, ale i dla kolegów. Za pomocą tagów starałem się przekazać innym ludziom, że żyję, istnieję.
W nowojorskim metrze tagi skończyły się w 86-87. Władze wypowiedziały im wojnę. Tagi stały się naprawdę niebezpieczną rozrywką. Można było trafić za kratki, zostać skazanym na dużą grzywnę. Gazety publikowały zdjęcia złapanych graficiarzy. Wówczas tagi wyszły z podziemi metra na ulicę. Ale to już nie było to samo. Moim zdaniem, żeby zrozumieć zjawisko tagów, trzeba się bliżej przyjrzeć amerykańskiemu kontekstowi kulturowemu. Graficiarze wywodzili się z rodzin emigrantów, na przykład Portorykańczyków. Ich rodzice wyemigrowali do Stanów i mieszkali w tak zwanych gettach. Nie chcę zresztą nadawać temu słowu jakiegoś pejoratywnego odcienia. Getta to nie tylko slumsy, ale także rodzaj wspólnoty, sposób na pielęgnowanie tradycji. Faktem jest jednak, że ci starsi mieszkańcy nie asymilowali się, często nie znali nawet angielskiego. W drugim pokoleniu nastąpił przełom. Dzieci emigrantów dorastały już w amerykańskiej kulturze, próbowały znaleźć w niej dla siebie jakieś miejsce. Tag był właśnie sposobem na integrację, środkiem zamanifestowania swojej obecności i zdobycia uznania. Młodzi ludzie podpisywali się pseudonimami artystycznymi czy wojennymi przydomkami. Miało to coś wspólnego z autoreklamą. W tym sensie przypominało lansowanie marki jakiegoś produktu, zjawisko niezwykle przecież typowe dla kultury amerykańskiej. Dodajmy, że młodzi nie wyrzekli się swych korzeni, zachowali silne poczucie więzi z ulicą, na której mieszkali, z dzielnicą. W 1983 roku pojawiły się pierwsze tagi. Były dziełem prekursorów takich jak Julio 204, K1 161. Tag był dla nich zabawą, niebezpieczną grą, sposobem kontestowania rzeczywistości, ale także, jak już wspomniałem, autoreklamy. Później setki, a nawet tysiące młodych ludzi poszło w ich ślady. Ponoć w samym Nowym Jorku działało 5000 writersów. Tak nazywa się graficiarzy, którzy zajmują się robieniem tagów. Powstały na wpół oficjalne organizacje zrzeszające graficiarzy. Szybko zaczęto organizować wystawy. W Nowym Jorku, Chicago, tagi zdobyły uznanie. Elita graficiarzy mogła liczyć na spore pieniądze. Jedynym godnym wzmianki ruchem artystycznym ostatnich 20 lat był pop art. Marszandzi wciąż poszukują nowości, którą mogliby wylansować na rynku. Dzisiejszego wieczoru odwiedziły nas dwie stacje telewizyjne, ABC i CBS. Będziemy w wiadomościach. Spotkałem dziś krytyka sztuki. Powiedział, że nienawidzi takich wystaw. Widziałem, jak podszedł do młodego artysty i zapytał, co byś zrobił, gdybym zaczął bas grać po twoich graffiti. A malarz odpowiedział, rozwaliłbym cię, frajerze. Między nowojorskimi i paryskimi graficiarzami istnieje bliskie pokrewieństwo. Francuzi lubią tagi. Ich podpisy nawiązują do świata komiksu albo opierają się na grach słownych. Wspomnijmy chociażby o takich ksywkach jak Logika, Ekspert, Fresk, Horror. Jednak między tymi dwoma środowiskami istnieją wielkie różnice.
W skrócie można powiedzieć, że w Stanach z Wielkiej Rzeszy artystów wyłoniła się pewna elita. We Francji mała elita zrodziła wielką rzeszę graficiarzy. Na początku lat 80. w niektórych zakątkach Paryża zaczęły pojawiać się tagi. Bondo, Futura 2000, John 56 i kilka innych. W tym okresie graficiarze byli związani z pewną nową subkulturą taneczną. Ta subkultura nazywała się Smurf. Opierała się na dynamicznie rozwijającej się muzyce, która już w owym czasie nosiła miano rapu i funk. Qu'à l'époque on appelait, qui était représentée par la danse qu'on appelait le smurf, par une musique qui s'appelait déjà le rap, mais ou le funk, enfin un mot qui commençait à se développer. J'ai fait des tags à un moment où... Zacząłem robić tagi w 1982 roku. Malowałem w metrze w ciągu dnia. Podchodzili do mnie ludzie i pytali, przeciw czemu protestujesz? W owym czasie na murach pojawiały się tylko slogany polityczne. Odpowiadałem, że nie obchodzi mnie polityka, po prostu wypisuję swoją ksywkę. Ludzie tego nie rozumieli. W każdym razie bardziej interesowała mnie muzyka niż graffiti. Poświęciłem się lansowaniu francuskiego rapu. Pochłaniało to coraz więcej czasu. Zostałem DJ-em. Uważam jednak, że tagi, nawet jeśli niektóre z nich mnie wkurzają, odegrały wielką rolę w powstaniu ruchu rap i nadało mu pewien odcień buntu, bez którego rap nie byłby tym, czym jest. Tagi to najprostsza rzecz w świecie. Wystarczy odrobinę smykałki do kaligrafii i gruby flamaster. Tagi to pierwszy stopień graffiti. Nikt nie zajmuje się nimi dłużej niż parę miesięcy. Można powiedzieć, że są rodzajem inicjacji. Później można zacząć tworzyć bardziej dopracowane muralia, kolorowe rysunki, sprayem itd. Lubię jeździć pociągiem na koncerty do innych miast. Wzdłuż torów widać mnóstwo tagów i graffiti. Dla mnie to naprawdę sympatyczny widok. Dodaje mi czadu. Czuję, że dzieje się coś ważnego. Coś, w czym mogę uczestniczyć. W regionie paryskim najwięcej tagów można zobaczyć wzdłuż linii metra i kolejki podmiejskiej RER. Zacierają się podziały na centrum i peryferię. Ważne są tylko linie komunikacyjne. Dla graficiarzy nie ma dzielnic mniej lub bardziej wyróżnionych. Tak podobnie jak wielkie billboardy czy inne symbole i znaki współczesnej masowej komunikacji, przezwycięża
hierarchiczny podział przestrzeni unieważnia go. Centrum Paryża przestaje być miejscem szczególnym. Podmiejskie dzielnice mają z punktu widzenia graffiti taką samą wartość jak śródmieście. Graficiarzom nie zależy na promowaniu własnej dzielnicy. Może z wyjątkiem takich grup jak 93 MTM czy 92 VLT. Tagu jest więc pewien element uniwersalizmu. Sieć metra łącząca poszczególne dzielnice okazuje się ważniejsza od samych dzielnic. Władze stolicy i kierownictwo metra muszą to wpierw zrozumieć, jeśli zamierzają znaleźć skuteczne środki przeciwdziałania graffiti. W Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, wszystko zaczęło się, co prawda, w gettach portorykańskich czy murzyńskich. Ale bardzo szybko metro stało się głównym terenem działania młodych graficiarzy i writerów. Dla paryskich graficiarzy metro jest miejscem wyróżnionym, prawdziwą instytucją. To właśnie w metrze mogą i muszą się sprawdzić. Oczywiście jest w tym jakaś forma nawiązania do doświadczeń nowojorskich. Ale chodzi przede wszystkim o to, że metro to sfera zamknięta, wydzielona. Miejsce trudne, stanowiące wyzwanie. Miejsce pilnie strzeżone. Wreszcie metro jest jednym z najważniejszych symboli Paryża. Na początku lat 80. kierownictwo metra rozpoczęło zakrojone na szeroką skalę kampanie reklamowe promujące ten środek transportu. Reklamy przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności metra, do wzrostu tej wartości symbolicznej, o której wspominałem. Metro stało się wizytówką miasta i przyciągnęło również młodych graficiarzy. Poza tym z metra korzystają tłumy. Tak, narysowany w korytarzu metra czy w wagonie, zostanie zauważony przez wielu ludzi. Można więc powiedzieć, że metro padło ofiarą własnego sukcesu, własnej popularności. Tag jest czymś paradoksalnym. Na pierwszy rzut oka wydaje się niezrozumiały, nieczytelny. Ale osoby wtajemniczone potrafią go rozszyfrować. Tak więc z jednej strony mamy do czynienia z odrzuceniem związanej z pismem funkcji przekazu, a z drugiej strony z anonimową próbą porozumienia się z ludźmi, próbą komunikacji. Tag jest czymś w rodzaju hieroglifu. Sami tagersi mówią, że nie chcą niczego przekazać przeciętnemu przechodniowi. Ale trudno powiedzieć, czy są do końca szczerzy. Moim zdaniem usiłują jednak nawiązać jakiś kontakt. Oto kilka przykładów tagów. A tu widzimy fill-up, czyli wypełnienie wykonane tak zwanym bubble style. Litery przypominają bańki mydlane. To coś pośredniego między tagiem a graffiti. A tu mamy inny rodzaj fill-up, tak zwany brop. Jak widać, tagi charakteryzują się pewnym stopniem kaligraficznej złożoności i dużą różnorodnością.
quand même une recherche calligraphique au niveau de la lettre. Ici, Katmandou, ça c'est un graffeur de Munich. Katmandu, Donc un sculpteur graficiarz z Monachium. Katmandou, il faut savoir le dire. Avec des flèches, des choses. Ça c'est Oni. Oni. Alors, très, très A to Honioner. Odczytanie tego wymaga dużej spostrzegawczości. H-O-N-E-Y-O-N-E-R. To jest tak Bombera. Przykład tak zwanego wild style. Wszystkie litery są zdeformowane, nie można ich odczytać. Kolejny podpis Katmandu bez żadnych deformacji. Rysunek grupy Głupi i Źli. Czarne litery na białym tle. Tutaj imponujący podpis grupy PAK. 3 metry wysokości. Kolejny przykład Wild Style. Litery VE oraz P. Od każdej litery odchodzi mnóstwo kresek, które utrudniają odczytanie napisu. Tu mamy napis PSIE, P-S-E-Y-E, ksywka znanego writera. Ici c'est Psei, Integer, le nom d'Integer. P-S-E-Y-E. Donc là c'est un peu plus évolué, c'est du lettrage. Tak nie jest kierowany do osób niewtajemniczonych. Chodzi o to, żeby coś przekazać innym graficiarzom. To taki tajny język. Egoistyczna zabawa. Ale z drugiej strony tak przeszkadza ludziom i temu ma służyć. Chodzi o to, żeby sprowokować przeciętnego człowieka, który codziennie jedzie metrem do pracy, a potem metrem wraca do domu. Pojawienie się agresywnego napisu zakłóca tę rutynę, wywołuje wstrząs. Metro zaroiło się od takich dziwacznych napisów. Ludzie mogą je sobie poczytać, mniej się będą nudzić. Niektóre graffiti są niesamowite. To sztuka XXI wieku. Olbrzymie, ścienne rysunki. Te litery nie są trudne do odczytania, są po prostu specyficznie modelowane. To po prostu zwykłe, ozdobne liternictwo, kaligrafia. Każdy tager ma swój styl, ale pojawiają się też pewne trendy. Raz modne jest takie E, raz inne. To bardzo zabawne. Tagowanie stało się niestety zbyt popularne. Dlaczego nad tym ubolewam? Chodzi mi o to, że za graffiti biorą się ludzie, którzy zupełnie nie wiedzą, czemu to robią. Malują, dlatego że tak należy robić, dlatego że inni tak robią. To smutne. Niektórzy bazgrzą po murach, żeby kontestować społeczeństwo. Ale to raczej moda, zwykły trend. Nic poważnego. Writera można porównać do pieska, który obsikuje murek, żeby zaznaczyć swoje terytorium. Jeśli jakieś miejsce zostało już obsiusiane, zaraz zjawiają się tam inne pieski i podnoszą nóżki. Z writerami jest tak samo. Gdy graficiarz widzi jakiś tak, nie może się powstrzymać, żeby nie zostawić gdzieś obok swojego podpisu. Kopie rzeźb z Louvru zdobiące stację metra przy słynnym muzeum zostały zdewastowane. Cała stacja pokryła się kolorowymi rysunkami i napisami. Dla jednych wandalizm, dla innych sztuka. Tagi i graffiti pisały się na trwałe w krajobraz naszego miasta. Zdaniem rzecznika metra podróżni manifestowali swoje oburzenie z powodu tego incydentu. Paryżanie byli zdegustowani. Czuli się tak, jakby padli ofiarą agresji, napaści. Ktoś zbezcześcił to, z czym się utożsamiają. Ich ukochane miasto, jego historię. Dlatego postanowiliśmy bezzwłocznie doprowadzić stację do porządku. Ponad 40 osób całą noc pracowało przy czyszczeniu stacji. Koszt tej operacji 500 000 franków. Można by powiedzieć, że właśnie na tyle graficiarze wycenili swoje dzieło.
Jutro nie będzie już po nim śladu w okolicach Louvru, jednak na pewno nowe graffiti pojawią się w innych zakątkach Paryża. Każdej nocy ponad 300 wagonów metra trzeba oczyszczać z graffiti. Zdaniem rzecznika paryskiego metra nie ma innego sposobu walki z tą plagą, nawet jeśli koszta są ogromne, 70 milionów franków rocznie. Nie robi to wrażenia na młodych graficiarzach, którzy nawet nie ukrywają się specjalnie ze swoim zajęciem. Jeden z nich, André, zaczepiał dziennikarzy, wręczając im swoją wizytówkę. Podoba mi się to, co zrobili. Graffiti w Louvre, tagi wkraczają do muzeum. To świetny pomysł. André, który mówi o sobie geniusz sprayu, zwrócił na siebie uwagę dziennikarzy kilkoma spektakularnymi akcjami. Zresztą André zdobył już uznanie jako artysta. Wystawiał już swoje obrazy na płótnie. Jego imiennik, André Malraux, był twórcą projektu stacji metra przy Louvre. Przyświecał mu zamiar przybliżenia sztuki społeczeństwu. Graficiarze odpowiedzieli na ten apel napisem „Kto sieje wiatr, zbiera burzę”. Między graficiarzami a władzami metra i kolei państwowych rozpoczęła się walka. Jest w tym logika pojedynku, ciągła eskalacja konfliktu. Im więcej represji, tym więcej zniszczeń. Im więcej zniszczeń, tym więcej represji. Ta logika odpowiada młodym graficiarzom. Jest ona bowiem stałym elementem kultury, z którą się utożsamiają. Takie pojedynki można obserwować w tańcu, rapie czy breakdance. Chodzi o to, żeby pokazać, kto jest najlepszy. Udowodnić swoją przewagę. Tak samo jak w przypadku graffiti. Sądzę, że ten element zmagania, rywalizacji, pojedynku jest częścią składową subkultury hip-hop. Fizyczna przemoc zostaje skanalizowana, przejawia się w formie pewnych rytuałów, a więc podlega sublimacji. A ta wysublimowana przemoc pozwala młodym ludziom na konstruowanie własnej tożsamości. Jest sposobem na życie, daje poczucie istnienia. Sprowokowane przez młodych instytucje są zmuszone do ponownego wyznaczania pewnych granic. A więc także do pokazania swego prawdziwego, autorytarnego oblicza. W takich sytuacjach dochodzi właśnie do eskalacji przemocy i agresji. Tak stanowi naruszenie własności, formę niszczenia cudzego majątku. Jest przestępstwem lub wykroczeniem. Jako przestępstwo podlega jurysdykcji sądowej. Jako wykroczenie rozpatrywane jest przez kolegia. Co decyduje o tym, który z trybów postępowania zostanie podjęty? Chodzi o to, czy napis jest ścieralny. Jeśli można go zmyć, jeśli nie niszczy podłoża, na którym został wykonany, wówczas kwalifikuje się go jako niewielkie uszkodzenie mienia, co podlega pod paragraf R38 kodeksu wykroczeń. Jeśli zaś mamy do czynienia z poważnym uszkodzeniem, wówczas taki czyn podlega pod artykuł 257 kodeksu karnego, który mówi o niszczeniu mienia publicznego, pomników itd. Albo pod artykuł 434, bardziej ogólny, dotyczący niszczenia własności prywatnej, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Pierwsze tagi były najczęściej wykonywane na szybach, witrynach sklepowych czy ścianach. Robiono je za pomocą zwykłych flamastrów, więc można je było w prosty sposób zmyć. Dlatego podlegały pod artykuł R38 kodeksu wykroczeń. Później pojawiły się nowe flamastry z wymienialnymi wkładami i specjalnym, trudno zmywalnym tuszem, niszczącym podłoże. Napisów wykonanych tymi flamastrami nie można w 100% usunąć. Zresztą wystarczy wsiąść do wagonu metra, żeby zobaczyć na siedzeniach ślady napisów, które zostały mimo czyszczenia.
takich przypadkach coraz częściej stosuje się artykuł 257 lub 437 kodeksu karnego. Osoby pełnoletnie, które dopuściły się tych czynów, odpowiadają przed sądem, a niepełnoletni przed sądem dla nieletnich. Chciałabym wyjaśnić, dlaczego te akty wandalizmu są tak surowo karane. Przecież same w sobie nie stanowią one bardzo ciężkiego przestępstwa, jakiejś oburzającej transgresji norm społecznych. Jednak powstają ogromne szkody materialne. Dlatego też prokurator domaga się najczęściej surowych kar. Graffiti spowszedniały. Codziennie 170 osób pracuje w zajezdniach nad oczyszczaniem wagonów. Wiążą się z tym duże koszta, ale kierownictwo paryskiego metra postanowiło za wszelką cenę konserwować tabory. Nie można stosować zbyt mocnych środków czyszczących, gdyż mogłyby uszkodzić podłoże. Dlatego też, choć staramy się usunąć graffiti, często pozostają jakieś ślady. Napisów jest coraz więcej, nie dajemy już rady. Chyba będziemy musieli zatrudnić więcej osób do czyszczenia wagonów. Albo spróbujemy wynaleźć jakiś lepszy środek czyszczący. Jednak nie łudzimy się, jeśli opracowalibyśmy taki środek, to graficiarze znaleźliby szybko jakąś ripostę. Nowy rodzaj flamastrów czy sprayów nieusuwalnych przez ten nowy środek. Trzeba by wzmocnić kontrolę w wagonach i na stacjach metra. Nie wiem, czy grzywny mają sens. Rodzin nieletnich wandali nie stać na ich płacenie. Zasądzone wyrokiem sądu rekompensaty rzadko bywają płacone. Jeśli zaś chodzi o nieletnich, to mieliśmy wrażenie, że represje nie przynoszą spodziewanych rezultatów. Ani nie odstraszają sprawców, ani nie chronią ofiary. Dlatego też postanowiliśmy pójść trzecią drogą, próbując jakoś zmienić nastawienie młodzieży. Zaczęliśmy nakłaniać graficiarzy, żeby naprawiali szkody, które wyrządzili. Zidentyfikowanego writera stawiamy przed alternatywą: albo naprawi szkody, albo stanie przed sądem. W przypadku, gdy godzi się na pierwszą z tych możliwości, zostaje skontaktowany z pracownikiem służb technicznych metra danego obszaru. Później, w zależności od tego, jakie są rozmiary spustoszeń, których dokonał, zostanie mu wyznaczony dzień lub kilka dni pracy przy usuwaniu graffiti. Jeśli wywiąże się ze swej roboty w sposób zadowalający dla strony poszkodowanej, w tym wypadku zarządu paryskiego metra, wówczas skarga nie zostanie wniesiona.
Władze miejskie i dzielnicowe podejmują różne inicjatywy. Między innymi próbują wyprzeć zjawisko tagów poprzez lansowanie fresków, tzw. muraliów. Zakłada się, że istnienie wielkich malowideł na ścianach przyczyni się do zmniejszenia ilości wykonywanych tagów. Tagi to bardzo złożone zjawisko. Dla niektórych są czymś fascynującym, u innych budzą tylko wstręt. Zarówno naukowcy, jak i zwykli obywatele mają najczęściej bardzo mieszane uczucia wobec tego fenomenu. Freski to kolejny i równie złożony problem. Niektórzy uważają, że popularyzacja fresków może się przyczynić do ograniczenia tagów, ale z drugiej strony można równie zasadnie domniemywać, że skutek będzie wręcz odwrotny od zamierzonego. Popularyzacja fresków oznacza przyzwolenie na graffiti, przyzwolenie na mazanie po ścianach, a więc również na tagi. Jeśli ktoś maluje na murach obrazki, to dlaczego ja nie mogę narysować tam taga? Bardzo skomplikowany problem. Na początku leci duży strumień farby. Dopiero po chwili można malować bardziej precyzyjnie. Nous, on va réaliser ça. Alors, Trench, Ninja, Fast, Trench, ZK, Ninja, Audio. It's still me when I work in this day. Robimy to dla zabawy, nie dla forsy. My malujemy na ulicy. Nie tak, jak niektórzy graficy z agencji reklamowych, absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Ale my mamy styl. Czy zaczynaliście od tagów? Niektórzy z nas tak, ale nie wszyscy. Widzicie, tu byłem. To mój podpis, Zeka. Nie powinno się zbyt pochopnie potępiać tagów. Niektórzy nazywają je po prostu miejskimi zanieczyszczeniami. Ale przecież tag jest też elementem pewnej kultury. Nie można całej tej kultury po prostu unieważnić, nazywając ją miejskim zanieczyszczeniem. To byłaby bardzo niebezpieczna forma dyskryminacji. Moim zdaniem tag jest elementem czegoś większego, pewnego ruchu. Oczywiście nie wszyscy młodzi utożsamiają się z hip-hopem, ale mamy do czynienia z pewnym prądem przypominającym nieco rocka. Rock, jak wiadomo, był nie tylko pewnym gatunkiem muzyki, ale całą kulturą. Pewnym sposobem ubierania się, stylem życia. Młodzi naśladowali Jamesa Deana czy Gina Vincenta, a jeszcze dawniej na przedmieściach królowali tzw. apasze. Można mówić o pewnej ciągłości kulturowej objawiającej się w zmiennych historycznie formach. Chciałabym podkreślić, że robieniem tagów nie zajmują się tylko młodzi imigranci z podparyskich dzielnic i rozbitych rodzin. Uczniowie dobrych paryskich liceów, pochodzący z zamożnych rodzin, też słuchają rapu i bawią się w robienie tagów. Ale prawdą jest, że początków tego ruchu trzeba szukać na przedmieściach. Zresztą młodzi z podparyskich dzielnic są z tego dumni. Mówią, że są najlepsi, najodważniejsi, że to od nich wszystko się zaczęło. Większość raperów pochodzi z takich dzielnic i o nich śpiewa. Mówią, że inni tylko bawią się w rap, że tylko oni są naprawdę wściekli. To prawda. Mają w sobie tę wściekłość
To ona ich napędza. Tagi rozpleniły się we wszystkich dzielnicach. Graffiti stały się niezwykle popularne. Nawet faceci, którzy nie mają nic wspólnego z rapem, zaczynają tagować, ponieważ jest to modne i dobrze widziane. My tagujemy od dawna. Zamalowaliśmy całą dzielnicę. Przychodzą do nas młodzi z projektami tagów, proszą nas o ocenę, porady. Nie możemy ich zniechęcać do robienia tagów. Przecież my też je robiliśmy, a więc jakim prawem mielibyśmy tego zakazywać? W każdym razie freski wydają mi się o wiele bardziej interesujące od tagów. Na niektórych ścianach widać setki tagów. Zlewają się, nie można ich odróżnić. To bezsensowne. Graffiti artystyczne popieram w 100%, a tagi? Trudno powiedzieć. Kiedy wsiadam do metra i widzę, że jest całe pobazgrane, to czuję się jakoś nieprzyjemnie. Ostatnio wsiadłem do zupełnie nowego, lśniącego czystością wagonu. Przyjemnie było jechać w takich warunkach. Ale byłem z kumplem. Nie mogliśmy się powstrzymać. Wyciągnęliśmy flamastrę i pomazaliśmy ten wagon. To było silniejsze od nas. Il était propre, j'étais content ce jour-là. Mais j'ai eu le délire que j'étais content, j'étais avec un mec, bon j'ai quand même tagué dans le métro, je l'ai sali le premier. C'était ça quand même. Czy wypisywanie na ścianach po raz tysięczny swojego imienia, a dokładnie przezwiska, świadczy o jakiejś patologii? Trudno powiedzieć. Społeczeństwo generuje wiele postaw narcystycznych. Tagi wpisują się w ten kontekst. Czy są próbą społecznego przystosowania, apelem o uznanie, czy też formą odrzucenia społeczeństwa? Nie wiem. W każdym razie współgra to z czymś bardziej ogólnym, olbrzymim głodem sławy, miłością do wyzwań, chęcią sprawdzenia się, jakie odczuwają młodzi ludzie. W tym sensie tag nie jest niczym szczególnym. Pozostaje jednak problem zwalczania tagów. Jak mają reagować instytucje? Czy powinny sięgnąć po środki represji? Czy może raczej postarać się rozszyfrować, czym jest tag, zrozumieć jego funkcję? Ostatnio powstało wiele stowarzyszeń młodzieżowych. Władze gminy czy dzielnicy starają się jakoś zorganizować młodym wolny czas. Niektórzy chcieliby zamknąć także graffiti w takich oficjalnych strukturach. Jednak istnieje ryzyko, że kiedy tagi zostaną w ten sposób oswojone, ich miejsce na marginesie młodzieżowej kultury zajmie coś o wiele groźniejszego, na przykład zwykła przemoc. To pewien szczególny rys naszych czasów, że wszystko, nawet bunt, rebelia, kontestacja musi być odgórnie zorganizowane. Na wszystko jest miejsce, tylko spontaniczność i prawdziwa niezależność są wyklęte. Wersja polska Start International Polska. Tekst Mateusz Kwaterko. Czytał Jan Czernielewski. Oni się rodzą.